Stocznia Gdańska. Miejsce, gdzie tragedia światowych wojen łączy się z pokojową rewolucją Solidarności. Tu ECS World. Historia Stoczni Gdańskiej. Statki budowano w Gdańsku od średniowiecznych początków istnienia miasta. Ludzie przybywający z całej Europy stworzyli tu otwarte, wielokulturowe, hanzeatyckie miasto, jeden z najważniejszych portów handlowych na Bałtyku. Przez 3 stulecia Gdańsk był miejscem walk o dominację w regionie bałtyckim. Pod koniec XVIII wieku 3 imperia dokonały rozbiorów i Polska zniknęła z mapy Europy, a Gdańsk zagarnęły Prusy. W efekcie w mieście powstała pierwsza pruska stocznia wojenna. To w niej realizowano plany, które doprowadziły do wybuchu I wojny światowej. W stoczni powstawały niemieckie łodzie podwodne. Symbolicznie to właśnie o Gdańsk wybuchła II wojna światowa, a gdańskie stocznie wykorzystano do budowy niemieckiej potęgi morskiej. W 1945 roku Gdańsk ponownie znalazł się w granicach Polski. Samo państwo jednak było kontrolowane przez Związek Radziecki. Nowa Stocznia Gdańska stała się najważniejszym zakładem odradzającego się polskiego przemysłu stoczniowego i dumą powojennej gospodarki. Ludzie z całego kraju przybywali tutaj w poszukiwaniu lepszego życia. Stocznia, tak jak od początków istnienia, była miejscem ciągłego rozwoju i postępu. Zaawansowane rozwiązania technologiczne umożliwiały budowę najbardziej skomplikowanych jednostek. W szczytowym okresie Stocznia Gdańska, będąc największą stocznią bloku wschodniego, należała do czołówki światowego okrętownictwa. Istotą pracy w stoczni była kooperacja, konieczna do realizacji niezwykle skomplikowanego procesu budowy statku. Obowiązywała nie tylko robotników stoczni, ale także samą stocznię i ponad 1000 zakładów z całego kraju. Stocznia dawała pracę nawet 20 000 ludzi jednocześnie, oferując rozbudowane zaplecze socjalne i organizując im czas wolny. Na terenach stoczniowych powstało miasto w mieście, kształtujące nową tożsamość Gdańska. Niestety w życiu codziennym robotnicy zmagali się z niedoborami mieszkaniowymi, brakami w zaopatrzeniu w żywność, a także systemowym zaniedbaniem kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy. Arogancja komunistycznej władzy i wszechobecna cenzura wzmacniały społeczny gniew. To w Stoczni Gdańskiej wybuchł protest w grudniu 1970 roku, krwawo stłumiony przez komunistyczne władze. Już 10 lat później do pokojowego strajku w Stoczni Gdańskiej przyłączyły się zakłady z całego kraju. W stoczni odbyły się przełomowe negocjacje pomiędzy robotnikami i rządem. Narodził się pierwszy w bloku wschodnim niezależny Związek Zawodowy Solidarność. Te wydarzenia stały się kamieniem milowym w dziejach współczesnej Europy. Dziś dziedzictwo Stoczni Gdańskiej i pokojowej rewolucji sierpnia 1980 roku ożywa w wyjątkowym budynku, przypominającym w kształcie statek w budowie, w Europejskim Centrum Solidarności. Europa zaczyna się tutaj. To motto Znaku Dziedzictwa Europejskiego wita wszystkich. Komisja Europejska wyróżniła kompleks zabytkowej Stoczni Gdańskiej. Plac Solidarności z pomnikiem poległych stoczniowców 1970 roku, bramę numer 2, salę BHP, Europejskie Centrum Solidarności, symbolizujące narodziny Solidarności i pokojową rewolucję, która wyzwoliła Europę Środkową i Wschodnią. Na wystawie stałej ECS historia stoczni wpisana jest w narrację o współczesnej Europie. Dołączcie do nas!